Kiedy wchodzi się na Emporę drugą bądź trzecią, to słychać nawet tu, na dole, jak ktoś mówi szeptem. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku mojego autorskiego kanału Łukasz Kazek Historystory. I oczywiście tradycyjnie chciałem Wam przypomnieć, że widzimy się tylko i wyłącznie tutaj, kiedy? Właśnie w każdy wtorek o godzinie 20. Kanał istnieje już prawie pół roku. Chciałem Wam podziękować, bo osiągnęliśmy już ponad 70 000 subskrybentów, a średnio w ciągu 28 dni ponad 1 700 000 wyświetleń. Dziękuję Wam, że jesteście z nami. Pędzimy do 100 000. A dzisiaj będę opowiadał o niezwykłym miejscu, jakim jest Kościół Pokoju w Świdnicy. Dlatego, że Świątynia Pokoju, ewangelicka Świątynia Pokoju w Świdnicy jest wpisana na międzynarodową listę dziedzictwa UNESCO. Na Dolnym Śląsku tylko 3 obiekty są wpisane na tę listę. Jest to Kościół Pokoju w Jaworze i Hala Stulecia we Wrocławiu. W Polsce jest tylko 13 takich obiektów. Żebyście wiedzieli, że na przykład piramida w Gizie też jest wpisana na światową listę właśnie dziedzictwa UNESCO. I dzisiaj będzie właśnie o tym miejscu i o krwawej wojnie 30-letniej, która w XVII wieku spustoszyła doszczętnie całą Europę. Moja miejscowość, z której pochodzę, nazywa się Walim, ale za czasów niemieckich nazywała się Wieste-Waltersdorf. To właśnie na skutek wojny 30-letniej miasteczka takie jak Walim zmieniały nazwę na Pustynne. Świątynia Pokoju nie powstałaby, gdyby nie najkrwawsza wojna, jaka w tamtym czasie spustoszyła Europę. Mówię tu o wojnie 30-letniej, która rozpoczęła się w 1618 roku, a zakończyła w 1648 roku pokojem westfalskim. Wyobraźcie sobie teraz, że żyjemy na początku XVII wieku w Czechach i miłościwie nam panującym jest Rudolf II, cesarz, który mówi krótko: czyj kraj, tego religia. I kiedy po śmierci jego trafia na tron Ferdynand II Habsburg, wychowanek jezuitów, zaczyna się właśnie to, o czym powiedziałem. Najkrwawsza wojna, bezsensowna wojna, która po 30 latach wzajemnego wyżynania i pustoszenia europejskich miast, wsi i regionów tak naprawdę nie przynosi zwycięstw. W Europie są 2 religie, protestanckie i katolickie. I one rzeczywiście ze sobą żyją, nawet w dość dobrej symbiozie. Kiedy Ferdynand II wkracza na tron, stwierdza, że woli rządzić pustynią niż krajem pełnym heretyków. I na siłę chce nawracać protestantów na katolicyzm. W Czechach dowiadują się, że namiestnicy protestanccy będą wymienieni na katolickich. Buntują się, zajmują ludzie Hradczany i wyrzucają katolickich namiestników cesarza przez okno. Katolicy mówią, że nic im się nie stało dlatego, że skrzydła aniołów ich ochraniały, a protestanci mówią, że po prostu spadli na gnój i było miękko i dlatego przeżyli. Tak naprawdę wypadli przez okno z kilkunastu metrów, gdzie był kompostownik, gdzie wrzucano resztki jedzenia
po uczcie. Ale to był początek wybuchu tej właśnie krwawej 30-letniej wojny. I kiedy się skończyła, ludzie dalej mieszkali i żyli ze sobą. I dalej musieli normalnie funkcjonować. Wojna ta pochłonęła 8 milionów istnień ludzkich. Ponad 50% mieszkańców niemieckojęzycznych straciła życie. Na przykład taki Magdeburg na początku 1618 roku liczył 20 000 mieszkańców. To naprawdę duża liczba w XVII wieku. A kiedy kończy się wojna 30-letnia, liczy 451. I kiedy to się skończyło wszystko, ludzie i tak ze sobą dalej żyli. Ale wcześniej ewangelikom świątynię zburzono i zabrano. Więc ewangelicy zaczęli prosić cesarza, aby pozwolił im zbudować świątynię. I cesarz powiedział, że pozwala, ale będą one według niego i katolików upokorzeniem i poniżeniem ewangelików. W czasie trwania wojny 30-letniej zabroniono całkowicie protestantom używania swoich świątyń, skonfiskowano je na rzecz katolickich albo całkowicie zniszczono. I kiedy to wszystko się skończyło, kiedy skończyła się wojna, poproszono cesarza o to, aby zezwolił na budowę świątyń. Cesarz oczywiście miał czas, długo zwlekał, ale wreszcie pod naciskiem protestanckiej Szwecji Ferdynand III Habsburg zgodził się, aby postawiono 3 świątynie w jego jurysdykcji. W Jaworze, w Świdnicy i w Głogowie. Oczywiście chciał upokorzyć ewangelików i zalecił im, aby zbudowali świątynię nie używając trwałego materiału. Mogą używać tylko gliny, piasku, trzciny i drewna. W ogóle ta świątynia nie ma przypominać kościoła, czyli nie może mieć dzwonów i nie może mieć wież. Cesarz opowiada dalej. Świątynia ma być zbudowana na odległość strzału armaty z murów miejskich. No bo gdyby znowu wybuchła jakaś wojna albo konflikt, to bardzo szybko mógłby je zniszczyć. Podaje kolejny warunek. Przy tych świątyniach nie mogą być żadne szkoły parafialne. I kontynuuje dalej swoją pychą, że ewangelicy, aby zbudować tę świątynię, mają tylko rok i muszą to zrobić z własnych pieniędzy. I wszyscy bardzo mocno skupiają się na budowie tych świątyń. Niektórzy świdniczanie jadą w Europę zbierać pieniądze, a wszystkie stany, od chłopstwa po szlachtę, mieszczaństwo, przynosi wszystko, co ma. Ludzie nawet przynoszą jedną deskę, aby jak najszybciej ta świątynia powstała. I powstaje w 1657 roku. Po 10 miesiącach odbywa się tu pierwsze nabożeństwo. A więc świątynia, która miała upokorzyć ewangelików, stała się im dumą i chwałą na cały świat. Świątynia ta jest bardzo wyjątkowa, dlatego że na 1090 metrach kwadratowych powstała świątynia, która może pomieścić sobie 7,5 tysiąca miejsc dla wiernych. Jak to osiągnięto? Poprzez właśnie budowanie empor. I tutaj wszystko ma swój smak i swój kształt. Dlatego na przykład, że są loże, które były sytuowane dla kupców, dla rzemieślników, dla piekarzy, dla tych, którzy fundowali ten kościół i stanowili część integralną społeczeństwa właśnie ewangelickiego. Najbardziej okazałą lożą jest loża Hochbergów, czyli właścicieli Zamku Książ. To oni dali najwięcej dęba na budowę tej świątyni. Za moimi plecami znajduje się ołtarz.
Rzeczywiście, kiedy się tu wchodzi, człowiek ma wrażenie, że kolumny te i figury są z marmuru albo z kamienia. Nie, są z drewna, bo cesarz katolicki zabronił używania materiałów trwałych, więc ewangelicy mogli budować tylko z drewna. Mówi się też, że Kościół Pokoju został zbudowany bez żadnego gwoździa, że belki jako wybitna sztuka ciesielska były nakładane na siebie za pomocą różnego rodzaju wycięć i spajane gwoździami drewnianymi. W świątyni jest niesamowita akustyka. Kiedy wchodzi się na emporę drugą bądź trzecią, to słychać nawet tu, na dole, jak ktoś mówi szeptem. W świątyni też znajdują się loże szpiegowskie. Otóż do loży szpiegowskiej miał tylko klucz namiestnik cesarza. Pastor, który mówił z tej ambony, nie wiedział, czy on tam się znajduje. Ornamentyka była tak bogato zdobiona, że nikt nie był go w stanie zobaczyć. A szpieg cesarza katolickiego słuchał, czy pastor ewangelicki zbytnio nie politykuje na tematy, które Habsburgom i katolikom by przeszkadzały. Za nami znajdują się również organy. Niesamowita sztuka z 1909 roku. 62 głosy i 4000 piszczałek. Nad ołtarzem jest wymowny napis, który brzmi: oto jest Syn mój, którego sobie umiłowałem. A główną sceną w ołtarzu jest chrzest Chrystusa właśnie w rzece Jordan przez Jana Chrzciciela. Pamiętacie odcinek Noc Hańby o Nocy Kryształowej na Dolnym Śląsku, o Nocy Kryształowej w Świdnicy i w Dzierżoniowie? Opowiadałem wam wtedy, że w jednej ze świątyń padł tylko jeden głos sprzeciwu. To był właśnie w tej świątyni, w ewangelickiej świątyni w Kościele Pokoju z ambony za moimi plecami. To pastor Johannes, niemiecki pastor, wtedy powiedział do wiernych, że sprzeciwia się temu, co zrobiono w 1938 roku w listopadzie. Sprzeciwia się temu, że pohańbiono braci w wierze. I wtedy też ktoś właśnie z tych wiernych doniósł do niego do NSDAP. Został przesłuchiwany tutaj przez policję niemiecką, ale po wyjściu z tej świątyni, właśnie wtedy po Nocy Kryształowej, spotkał go S-Aman i powiedział, że twoja świątynia będzie następna po synagodze. I pastor powiedział policjantowi, którego przesłuchiwał, że jeżeli pociągną do odpowiedzialności karnej tego plugawego S-Amana, który wyraził się tak bezczelnie o spaleniu świątyni pokoju, to on oczywiście przyzna się do winy, że takie kazanie miało miejsce. Policjant podarł raport i nie było żadnych przykrych konsekwencji. Generalnie chciałem wam jeszcze powiedzieć, że system, jeżeli chodzi o wyczuwanie pożaru, jest tak czuły, iż w okolicy Kościoła Pokoju nie wolno w ogóle palić liści. Co jest jeszcze najbardziej takie ujmujące? To, że anioły są w tej świątyni wszechobecne. Na ścianach, na sufitach, praktycznie wszędzie, w każdej ornamentyce. I nie ma nikogo, kto od ponad 360 lat byłby w stanie policzyć, ile tych aniołów jest właśnie w świątyni pokoju. Wszystko w tej świątyni nasączone jest magią przeszłości. Zwykła ławka, w której siedzę, ma też zaklęte elementy historii. Każde miejsce było bardzo ważne i przypisane poszczególnemu członkowi właśnie wspólnoty ewangelickiej. Było numerowane i co najważniejsze, zapisywali je nawet w testamencie. Dziadkowie wnuczkom, a oni dalej, następnym pokoleniu. Ambona również jest cała z drewna, jak i cały kościół. Przecież Hochbergowie dali na budowę kościoła 2000 dębów. To jest 2/3 drewna, z którego składa się świątynia pokoju. Świątynia ma 180 okien, a w ambonie 3 symbole. Wiara z krzyżem, nadzieja z kotwicą i kobieta z małym dzieckiem, co oznacza miłość.
Jest też taki mały smaczek. Na ambonie znajdują się małe klepsydry. Oznacza to, że pastor ma swój czas opowieści i kazania, aby zbytnio nie nudził. Świątynia ta powstała na skutek potężnego konfliktu religijnego. Jest zatem właśnie symbolem pokoju, aby nigdy żadnych konfliktów na świecie nie było. W 1989 roku modlił się tutaj o pokój Tadeusz Mazowiecki z kanclerzem Niemiec Helmutem Kohlem. W 2011 roku świątynię odwiedza para królewska szwedzkiego tronu, Karol Gustaw XVI wraz z królową Sylwią. W 2014 roku o pokój modli się tutaj kanclerz Niemiec Angela Merkel z premier polską Ewą Kopacz. A w 2016 roku przedstawiciele kościołów chrześcijańskich, judaizmu, islamu i buddyzmu na czele z Dalajlamą XIV podpisują światowy apel o pokój. Wokół świątyni znajduje się również nekropolia, która już jest nieczynna, ale miała ponad 1000 grobów. Parafia ewangelicka w Świdnicy ma w swoich zbiorach również ponad 8000 woluminów, niezwykłych woluminów z XVII, XVIII i XIX wieku. Najstarszą takim właśnie smakiem tego zbioru jest Biblia, która pochodzi z 1630 roku, a więc z czasu, kiedy szalała krwawa wojna 30-letnia. Po II wojnie światowej parafia ewangelicka z kilkunastu tysięcy wiernych stopniała do prawie 100. Ale dzisiaj wciąż jest ich domem i domem wszystkich tych, którzy chcieliby tu przybyć i pomodlić się za pokój na świecie, za pokój w rodzinie, za pokój na swojej ulicy i za pokój między swoimi bliskimi. Ja to zawsze czynię, kiedy tu przybywam i wszystkich was do tego zachęcam. Słuchajcie, na sam koniec odcinka o Świątyni Pokoju chciałem was zaprosić w niedzielę 8 października na kino familijne, kino z dokumentem o godzinie 20 na film Kolory życia, a film ten stworzył nasz operator Daniel Stanisławski. Kanał History Story opowiada ludzkie historie i Kolory życia jest to opowieść cypryjskiego malarza w wersji oryginalnej angielskiej z polskimi napisami oraz w wersji z polskim lektorem, którym jest Piotr Borowiec. 8 października, godzina 20. Zapraszamy. Łukasz Kazek, History Story. Bardzo wam serdecznie dziękuję za wszystkie miłe słowa, które od was dostajemy. Za każdy doping, za każdego suba i łapkę w górę. Pamiętajcie, bez was nie ma nas. Dlatego każde wsparcie przez YouTube, czy też postawienie nam wirtualnej kawy jest dla nas naprawdę ogromnie cenne. Do zobaczenia w kolejnych przygodach z History Story. Pozdrawiam serdecznie, Łukasz Kazek i cała ekipa kanału.